Kena Bridge of Spirits. Gra wydana 27 września 2022 przez producenta Ember Lab. Grę można kupić na Steam za 142,99 zł, a na GG Deals można znaleźć ofertę od 127 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra z grafiką rodem od Disneya lub Pixara wyszła dobrze? Czy historia tutaj jakkolwiek mnie zaciekawiła? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą ktoś mi kiedyś polecał, ale kompletnie nie pamiętam kto. Gra przez długi czas była na mojej liście życzeń na Steamie, aż w końcu przyszła pora, że zobaczyłem, że jest promocja i zakupiłem ten tytuł. O czym w ogóle jest ta gra? Kena Bridge of Spirits to gra, w której wcielamy się w młodą dziewczynę o imieniu Kena, która jest przewodniczką dusz. Wybrała się ona w podróż do górskiej świątyni, lecz okazało się to nie lada wyzwaniem, gdyż po drodze natrafiła na wioskę, która była w bardzo kiepskim stanie. Napotkała zbłąkaną duszę, która była niegdyś wodzem wioski, wytłumaczył dziewczynie, co tu się wydarzyło i jakie działania powinna podjąć. Kenę zatem czekają przygody, które owiane są sporą ilością niebezpieczeństw, zagadek, ale i pomagierów. W grze pomogą nam małe istotki, które nazywają się roty, choć ja osobiście nazywałem ich kolegami. Jak się okazuje, w grupie są oni naprawdę pomocni, bo pomagają nam chociaż w przenoszeniu ciężkich kamieni, na które możemy wskoczyć i dostać się do kolejnych miejsc. I jak mówiłem, po drodze czekają na nas niebezpieczeństwa, w których nasi koledzy również będą mogli nam pomóc, ale i sami potrafimy się bronić. Posiadamy laskę, która potrafi wokół nas stworzyć pole ochronne, ale również możemy stosować lekkie i ciężkie ataki. Co w sumie dla mnie trochę dziwne, bo myślałem, że bliżej jej do czarodziejki niż wojowniczki, co bije kijem. Nasi przeciwnicy są skażeniem, które odpowiada za spaczenie lasów i tutejszych dusz. Na szczęście mamy możliwość uwolnienia ich od cierpienia dzięki naszym zdolnościom i kolegom. Choć oczywiście nie należy to do łatwych zadań, bo czasem przeciwników jest sporo i trzeba naprawdę uważać, bo momentami można tu łatwo zginąć. Po drodze odblokujemy również inne zdolności, jak na przykład coś w stylu granatów albo łuku. Z naszej laski. To jest coś, co mnie mega zdziwiło, bo wyobraźcie sobie takiego Gandalfa, który nagle wygina swoją laskę i robi z niej łuk. Tego właśnie nauczyła się nasza Kena i pomogło mi to nieraz w walce z przeciwnikami. Dziwne i zabawne, ale i przydatne. Sporo tu też zagadek, które będziemy musieli wykonać, aby dostać się do kolejnych miejsc. Zwiedzenia nie ma tu co prawda wiele, ale jest co podziwiać. Grafika wygląda żywcem wzięta z Disneya albo Pixara, przez co krajobraz, postacie, animacje i cutscenki to prawdziwe arcydzieło i ogromnie lubiłem podziwiać kunszt graficzny w tej grze. Przyznam, że od początku jak widziałem obrazki czy zapowiedzi gry, to byłem pod wrażeniem, ale gdy mogłem w to zagrać i samemu zwiedzać i podziwiać, to już w ogóle byłem w niebie. W tej grze nie ma możliwości zmiany ekwipunku, by się wzmocnić. Wszystko musimy wywalczyć własnym doświadczeniem i umiejętnościami, ale możemy odblokowywać nowe ataki, które ułatwią nam nieco rozgrywkę. Można za to zmienić stroje i wygląd laski, więc są tu aby kwestie kosmetyczne, ale i tak mi się to podobało. No i nasi koledzy, możemy im dawać jakieś czapeczki albo maski, co też jest fajnym smaczkiem. Okej, czy są tu jakieś minusy bądź rzeczy, które mnie zwyczajnie irytowały? Był jeden fragment w grze, w której trafiłem na upierdliwego wroga, który niesamowicie napsuł mi krwi i musiałem przerwać na chwilę rozgrywkę. Dlaczego? Ano dlatego, że mimo, że to nie był boss, to posiadał jakąś umiejętność, która zabierała mi życie na tyle, że byłem na jeden strzał, a otaczało mnie sporo wrogów. W efekcie czego musiałem od razu, jak się dostałem do tego etapu, najpierw go zabić, bo inaczej bardzo szybko kończyłem martwy, a powtarzałem ten etap z 10 razy. Na szczęście w końcu mi się udało i grę ukończyłem. Cała historia tej gry jest naprawdę ciekawa, mroczna i niestety smutna, bo nasza Kena jako przewodniczka musi pomóc duszom, by dostać się na drugą stronę i brzmi to przyjemnie, bo w końcu im pomaga. Jednakże przy okazji musi się rozstać z nowo poznanymi duszami, które zdążyła polubić i były to po prostu bardzo sympatyczne osoby, z którymi Kena, myślę, bez problemu by się zaprzyjaźniła. Niestety jej charakter pracy jej na to nie pozwalał, więc musiała pogodzić się z losem i gdy ukończyła swoją misję, to musiała się zwyczajnie pożegnać. Cała gra to istne arcydzieło. Grafika jest naprawdę niesamowita i piękna, przez co mamy co podziwiać wizualnie. Historia zarazem jest ciekawa i przyjemna, ale i smutna i tragiczna ze względu na wiele wydarzeń, które miały tam miejsce. Dodatkowo roty, które nam pomagały, naprawdę umilały czas i z chęcią bym przygarnął maskotkę rota. Niesamowita przygoda i niesamowita gra, która sprawia, że zadaję sobie pytanie, jaka będzie następna produkcja twórców tej gry. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie przypominam sobie większych problemów. Jedynie raz czy dwa spadek FPS-ów, a tak poza tym to gra chodzi dobrze. Audio. O Jezu, muzyka w tej grze czy same dźwięki to symfonia.
Naprawdę chciało się tego słuchać i robiło to ogromny klimat podczas grania czy oglądania cutscenek. Gameplay. Grało mi się w to naprawdę dobrze. Przyznam, że walka to coś, na czym mi najmniej zależało, a bardziej chciałem eksplorować, poznawać i podziwiać. Dostałem wszystko, czego chciałem, a nawet i więcej. Grafika. Naprawdę jest tu co oglądać i podziwiać, od postaci do krajobrazów, gdyż każdy element graficzny w tej grze wygląda po prostu bosko. Podsumowując, Kena Bridge of Spirits to gra po prostu doskonała. Nie mam zbyt wiele by się przyczepić, bo ta gra jest po prostu niesamowicie dobra. Historia, która wciąga i potrafi wywołać szereg emocji. Grafika, która sprawia, że chce się przyjrzeć każdemu detalowi. Muzyka, która jest niesamowitą symfonią dla uszu. Całość jest po prostu cudowna i naprawdę spędziłem tu dobrze czas. Jestem ogromnie ciekaw, czy twórcy pracują już nad czymś nowym, bo mam spore oczekiwania, skoro udało im się stworzyć taką perełkę. Ja życzę im wiele sukcesów i mam nadzieję, że w przyszłości ogram ich kolejną produkcję. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!